beginning my speech, I'd like to introduce one heartwarming episode, which is little known outside of Poland and Japan, but has been handed down for generations. In 1919, many Polish people were stranded in cold and barren Siberia. The only country that offered help was Japan. In 1920s, more than 750 Polish children were transported to Japan and are taken care of by the Japanese Red Cross. In 1993, a Japanese ambassador then to Poland happened to hear this episode, tracked down 7 of the surviving children and invited them to the embassy. They were all over 80 years old. One brought a grandchild and another came in a wheelchair. In return, some of them visited Great Hanshin Awaji earthquake to support and comfort the affected children who had lost their parents. The goal of the International Federation is to establish national Red Cross or Red Crescent societies in every country, coordinate their global efforts, build community and institutional capacities, and engage in a humanitarian diplomacy. This is why the organization is accepted and respected by individuals, governments, and the civil society partners alike, and is able to operate efficiently and independently. In the background, you have a picture of a debit card that were issued for the project of Polish Center for International Assistance. This is how we simply pay for the lodging and shelter for the Syrian refugees in Lebanon. We want our institutions to treat us as reliable partners. We have supported certain locations for a longer span of time, and that's why I've wanted to simply name those countries that we support almost on a yearly basis. These are Afghanistan and occupied Palestinian territory. This year, we also made a contribution to the crisis situation in Mali. We support quite a few international, mainly UN agencies to help in the situations of crisis. Naszym zadaniem jest uzupełnianie opiekuńczej roli państwa wynikającej z ustawy o pomocy społecznej. Świadczymy usługi opiekuńcze tak chorym w domu, prowadzimy różnego rodzaju ośrodki opiekuńcze, takie jak noclegownie, domy dziennego pobytu, domy pomocy społecznej, świetlice środowiskowe oraz, co bardzo ważne, domy interwencji kryzysowej. Prowadzimy także akcje dożywiania dzieci i dorosłych oraz udzielamy potrzebującym pomocy doraźnej w formie zapomóg, paczek żywnościowych, odzieży i tym podobnych. Każdego roku udzielamy pomocy kilkuset tysiącom potrzebujących. Kluby honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża zrzeszają dawców, którzy zgłaszają się regularnie do punktów poboru krwi, zapewniając w ten sposób w znacznym stopniu pokrycie zapotrzebowania szpitali na krew. To słowo w znacznym stopniu oznacza prawie 40%. Chciałbym jeszcze dodać i wyraźnie podkreślić, że bogactwo Polskiego Czerwonego Krzyża stanowi ponad 90 tysięcy jego członków i 125 tysięcy wolontariuszy, w tym najliczniejszą grupę stanowi młodzież. The first to respond when a disaster occurs are those affected and the local communities. That is why the Red Cross and Red Crescent is well placed to serve in times of emergency, as our volunteers are, through the branch network, present in every corner of the country. We are ready to represent them at international level, particularly in complex or cross-border disaster or emergencies. In the International Federation, unfortunately, we don't have a big bank account where we have money to release immediately. When we launch the international appeal, it goes out to all our 187 national society. Many of the big ones are having pre-arrangement with their government, so the government through the national society will respond to the international appeal. So when something happens, we have to go out and appeal for money, government money, private business money, and also collections where private individuals are giving support.
Na ile decyzje o tym, gdzie udzielać pomocy i w jakiej wysokości są w Polsce wyznaczane interesami państwowymi, czy polityką państwa, a nie tylko potrzebami humanitarnymi? Dokonując wpłat na związanych z kryzysami humanitarnymi o różnym pochodzeniu, bo Syria jest, tak jak wspomniałam, jest to kryzys spowodowany, tak można powiedzieć, wojną domową. Patrzymy, obserwujemy naturalnie to, jak oceniają dane sytuacje kryzysowe, organizacje międzynarodowe, które mają odpowiednie zasoby i logistykę pozwalającą oszacować. Tak? Więc my kierujemy się też między innymi takimi apelami, o których pani dyrektor tutaj wspominała. Patrzymy, jakie są najbardziej jakby pilne potrzeby w społeczności międzynarodowej w zakresie i potrzeby humanitarne. Jak są podejmowane decyzje o udzielaniu pomocy humanitarnej? I dzisiaj są to jednak decyzje w dużym stopniu polityczne. Co można zmienić w tym systemie, albo go można poprawić, żeby one były podejmowane na nieco szerszej bazie społecznej? Seen from the perspective of Red Cross, Red Crescent Society, which you know is neutral, independent. We of course base our request directly on a needs-based assessment. But I think through the Geneva Convention, our ability, like in Syria, to access both sides of the conflict, to deliver assistance independent of political affiliation but based on pure needs and the humanitarian imperative, create the respect and the trust that is necessary for government, even of strong political opinions, to still support the cause that we are trying to do. Mamy w Polsce też sytuacje kryzysowe, głównie powodzie, w obliczu których trzeba działać. Chciałem zapytać Jerzego Zaborowskiego o to, w jaki sposób na tym poziomie układa się współpraca z polskimi władzami. Posiadamy w ramach naszych zasobów blisko 30 magazynów interwencyjnych, w których gromadzimy sprzęt, artykuły potrzebne do skutecznego reagowania w przypadku klęsk i katastrof. Także mamy się czym pochwalić. Natomiast naszą bolączką jest to, że cały ten system rozbudowany, sprawny, efektywny musimy utrzymywać z własnych środków. I liczymy na to, że ta bardzo dobra, naprawdę bardzo dobra, powiedziałbym wzorcowa współpraca z Państwową Strażą Pożarną doprowadzi do tego, że również ze źródeł publicznych będziemy w stanie utrzymać te przecież potrzebne państwu i społeczeństwu systemy. W sytuacjach powiedzmy zwyczajnych służby publiczne są w stanie sobie poradzić, tak? Z opanowaniem sytuacji, natomiast w sytuacjach nadzwyczajnych, na przykład dużych powodzi, klęsk żywiołowych, czy odpukać w niemalowane wojny, no służby publiczne bez takiego dużego społecznego ruchu, ludzi dobrze przygotowanych, zaangażowanych, nie będą sobie w stanie poradzić. I tu widzimy naszą rolę, tak jak powiedział pan prezes Kracik, rolę pomocniczą wobec służb państwowych, żeby mieć taki system, który jest gotowy do tego, aby wesprzeć te służby publiczne. Nie mamy takiego partnerstwa ze strony Państwowego Ratownictwa Medycznego, czyli drugiego systemu ratowniczego w naszym kraju, i ofertę, jaką może przedstawić Polski Czerwony Krzyż. Mówiąc wprost, dzisiaj na poziomie krajowym i działań międzynarodowych wydaje się, że tylko Polski Czerwony Krzyż przy swoich zasobach ludzkich, kwalifikacyjnych, logistyce Państwowej Straży Pożarnej może zaoferować więcej. Every year there is a new crisis in the world with different countries, different continents. But there is a crisis which take a long time, like in Somalia. So if there is a regulation or system saying that the crisis is forgotten, all the crisis is active. It's an ongoing challenge for us. We have tried different approaches, I think some very successfully, but as we talked about earlier, much are to be done, and in these times with electronic media,
we are also highly dependent on getting the international media to focus on this situation, because we know when that happens, we have a unique opportunity to mobilize resources that it takes to provide the assistance there. So I fully get your point. Bardzo chciałbym serdecznie podziękować uczestnikom naszej debaty i osobom, które zadawały pytania. Bardzo dziękuję.